Dzisiaj jesteśmy na wyspie Islay, jesteśmy w destylanii Laphroaig. Ze mną ta oto szczególna whisky, jest to 14-letni Laphroaig. Jest to Laphroaig Willem Dafoe Edition. Mamy majówkę i miałem zupełnie inne plany na tą majówkę, ale kurier z tą whisky przyszedł już dzisiaj. No i nie jestem zbyt cierpliwym człowiekiem, nie potrafię zbyt długo czekać, aby otworzyć taką butelkę i chcę to zrobić właśnie dzisiaj, teraz z Wami. Jak widzicie, butelka jest jeszcze zamknięta, więc sprawdźmy razem, jak smakuje. Zapraszam! Witam serdecznie w kolejny piątek. Tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, jesteśmy na wyspie Islay. Jesteśmy w destylarni Laphroaig. Ze mną ta oto specjalna edycja, specjalny wypust Laphroaiga. Jest to 14-letni Laphroaig. Jest to Willem Dafoe Edition. Widzieliśmy już Willema Dafoe w reklamach Laphroaiga 10. Tym razem Willem Dafoe nie tylko stworzył opakowanie do tej 14, ale brał ponoć czynny udział w wyborze beczek do tego wettingu. Dobrze, może pokażę butelkę i opakowanie i przy okazji ją otworzę. Niech sobie whisky trochę pooddycha. Mam nadzieję, że się uda otworzyć. No nie, otwiera się bardzo ładnie. Mam tutaj przygotowane 2 kieliszki. Dobrze. Do drugiego dodam od razu odrobinę wody. Szkoda mi, ale zrobię tak. Dobra, jeszcze troszkę. No sorry, tak wszystko na spontana. Odstawię sobie ten kieliszek tutaj. Mam nadzieję, że nie zapomnę tym razem o tym drugim kieliszku. Dobrze. Więc mamy klasyczną butelkę. No, etykieta, wiadomo, jest troszkę inna. Z tyłu dopiero widzimy tę deklarację wieku, 14. Z przodu tego nie ma. Również na opakowaniu tego nie ma. Opakowanie wygląda w ten sposób. Postaram się pokazać tylnią stronę. Nie wiem, czy ostrość kamery się ustawi. A partnership of two bold characters. No mamy tutaj 2 silne charaktery, czyli silny charakter samego aktora, jak i samej whisky. Spotkały się właśnie tutaj w tej butelce. Zaraz to sprawdzimy. No ja pamiętam pierwszy film z Willem Dafoe. Mój pierwszy film, który widziałem, miałem chyba 17 albo 18 lat. Był to Pluton. No kto nie widział tego filmu, kto nie zna tego klasyka, no trochę małe trzęsienie ziemi zrobiłem tutaj przy biurku. Dobra. Więc co mogę powiedzieć o samej whisky? Po pierwsze, jest to 14-letnia whisky, która jest zabutelkowana w mocy 53,7% alkoholu. Czy to jest moc beczki? Trudno mi powiedzieć, ale zarówno na opakowaniu, jak i na stronie destylarni nic o CS-ie nie pisze. Whisky ta nie jest filtrowana na zimno, ale jeśli chodzi o kolor, no niestety nie ma potwierdzenia, że ma naturalny kolor. Są 2 różne sprzeczne komunikaty. Są źródła, które podają jasno, że to jest kolor naturalny, ale są również źródła, które mówią o karmelu. Tutaj na opakowaniu no nic takiego nie znalazłem. Jest to butelka, którą kupiłem w Niemczech, więc według prawa niemieckiego powinno być tu napisane, że jest dodany Farbstoff, no ale nic takiego tutaj nie stoi. Niemniej postawię tu po prostu znak zapytania i po prostu będę żył w takiej świadomości, że nie dodano tutaj barwnika. Jeśli chodzi o wetting, jeśli chodzi o leżakowanie, whisky ta dojrzewała w beczkach z amerykańskiego dębu, prawdopodobnie ex-bourbon, a później miała swój finish w Sherry Oloroso Batz. Jeśli chodzi o cenę, whisky ta kosztuje pomiędzy 145 a 150 euro. Dobrze, przejdźmy już do strony praktycznej. Sam się nie mogę doczekać. Jak widzieliście, wcześniej nalałem tej whisky do kieliszków. Sprawdźmy, jak jest na nosie.
No jest pięknie, jest wspaniale. Mój kochany, ulubiony Laphroaig. Ale na takiego pierwszego niucha, chociaż, no mam coś takiego, co znam już z Sherry Oak z 10, tylko bardziej intensywniejsze. Jest torfowa, jest dymna, ale ten torf tutaj jest delikatniejszy. Bardzo wyraźnie sherry, czerwone owoce, jest słodko. Ale pięknie teraz. No to sherry tutaj jest bardzo wyraźne. Takie klimaty typowo Laphroaigowe. Mamy morskość, mamy sól. Mam coś takiego, co mi się kojarzy z piekarnią. Nie do końca powiedziałbym, że drożdże, ale właśnie jak wchodzimy do piekarni, przynajmniej ja to tak pamiętam, jak się wcześnie rano wchodziło do piekarni, żeby kupić świeży chleb, to nie tylko pachniało świeżym chlebem, ale również tym ciastem, tym zaczynem. Jest tu coś takiego. Oj jacie, ale teraz dostałem. Pięknie. Rodzynki, sułtanki, czekolada, suszone owoce. No teraz klasyka Sherry Oloroso. Bardzo fajnie ten dąb jest tutaj obecny, ale czuć, że ta whisky ma te 14 lat. 53,7, zaokrągle, 54% ABV, świetnie na nosie, świetnie, rewelacyjnie na nosie. Są mi też takie klimaty tytoniowe, są też takie klimaty, powiedziałbym, i cygaro. Teraz znowu czerwone owoce, suszone owoce, daktyle, figi, plus ta morskość, plus karmel, słony karmel. No jest pięknie, jest pięknie. Bardzo intensywny Laphroaig, ale jak na Laphroaiga, ten dymek i torf jest tutaj delikatniejszy. No czuć, że jest to dojrzalszy Laphroaig. Ale pięknie teraz. Przepraszam, że tak długo trzymam tą whisky przy nosie, ale to jest mój pierwszy kontakt z tą whisky. Dobrze, może odłożę ten kieliszek i sięgnę po ten drugi, gdzie dodałem odrobinę wody. No odrobinę. No nie wiem, ale być może zszedłem gdzieś tutaj na 46-48% ABV. Tutaj mam więcej czerwonych owoców, więcej morskości, fajnie słono i słodko jednocześnie, ale i wytrawnie orzechowo. Mam rodzynki, dużo rodzynek. Tutaj mam więcej rodzynek niż w kieliszku wcześniej. Znowu takie piękne klimaty Sherry Oloroso, leciutko w stronę piwniczki, leciutko w stronę skórzanych mebli, troszeczkę politury meblowej, ale Laphroaig zwycięża i znowu jest u góry. O, teraz pięknie torf, taki morski torf, słodki morski torf. Pięknie. Ta jest jeszcze delikatniejsza, jeszcze lepiej ułożona. Dobrze, wrócę do kieliszka, tego z oryginalnym Laphroaigiem, bez dodatku wody. Tu poza tym, co odczuwam w tym kieliszku, mam więcej świeżości. Tutaj te owoce są bardziej soczyste, są świeże. Teraz nie tylko mam te suszone owoce, figi i daktyle, ale mam i coś czereśni. Pięknie, pięknie.
troszeczkę miodu teraz i takie tytoniowe klimaty. Morskość, algi, wodorosty i to wszystko razem z tym torfem, z tym Sherry Oloroso. Teraz znowu więcej dębu, takiego ułożonego, starszego dębu. Jest orzechowo, jest troszeczkę ziemiście. Taka mokra ziemia. Mokry piasek, ale taki chłodny, mokry piasek. Nie taki piasek na słońcu, tylko taki piasek przy zachodzie słońca. Jest i coś z cytrusów, jest tu też coś z pomarańczy. No dobra, naprawdę mam już ochotę skosztować tego Laphroaiga. Sprawdźmy, jak jest na języku. Pięknie. O, pięknie. Pięknie. O ile? O, czekajcie chwilę, czekajcie. Ognisko, potem owoce, potem ten karmel. Teraz ten karmel jest słony. Cały czas coś się dzieje, gdzieś tam daleko na języku i jednocześnie na podniebieniu. Chciałem powiedzieć, że o ile tego torfu nie odczuwałem aż tak na nosie, jest on bardziej odczuwalny na języku, na podniebieniu i nie jako taki silny torf, jest on taki intensywny, ale łagodny. Ogniskowy, ognisko na plaży, dym z ogniska na plaży. Miękki, słodki, delikatny, ale intensywny. Do tego sporo owoców, sporo rodzynek, dużo czerwonych owoców. Te suszone owoce, daktyle, figi przychodzą później, bardziej w kierunku finiszu. Teraz orzechowo, lekko ziemiście, takie tytoniowe klimaty, morskość. Kurczę. Te pierwsze 5 sekund rewelacja. Znaczy, cały czas jest świetnie, ale tak dużo się działo. Teraz przeważa znowu Oloroso. Nawet tak delikatnie teraz lubczyk magii, co uwielbiam. I znowu Laphroaig. Pięknie. Dobra, przejdę do tego kieliszka z odrobiną wody. No w tym momencie mam dosłownie te same klimaty, które przed chwileczką miałem w tym kieliszku, kiedy zrobiłem pierwszego łyka, kiedy te Sherry Oloroso było na pierwszym planie. Dobrze, skosztuję, jak smakuje ten 14-letni Laphroaig z odrobiną wody. No to tu jest ciemniej. Tu mam sporo takiego syropu klonowego. Tutaj nie tylko mam ognisko, ale mam i troszeczkę popiołu. Jest bardziej wytrawnie, ale bardzo fajnie wytrawnie. Z przypraw powiedziałbym, że nieco gałki muszkatałowej, nieco goździka. Nie odczuwam ostrości na języku, ani z przodu na ustach, ani nie odczuwałem tej ostrości przy pierwszym łyku. 53,7, zaokrąglając, 54% ABV, świetnie ułożone. Bardzo dobrze ułożony Laphroaig. No to jest taka trochę ciemniejsza odsłona,
Mam tą morskość, mam tą sól i ten mokry piasek z nadmorza i całą masę Sherry Oloroso, ale w świetnym wydaniu. Teraz tak delikatnie coś brudnego, ale fajnie. Dobrze, wrócę do oryginalnego kieliszka. No dobra, oryginalnego kieliszka. Do kieliszka, gdzie mam oryginalną wersję. No tu jest jaśniej, tu jest świeżo, tu jest świeżo owocowo, tu jest kremowo, śmietankowo w tym momencie. Jest i coś wanilii, jest i trochę crème brûlée. No i znowu mamy tak orzechowo Sherry Oloroso, morsko. Po prostu rewelacyjny Laphroaig. Dobrze, czas na drugiego łyka. Tu jest tak, mam coś tych czerwonych owoców, mam coś czereśni i te czereśnie są słodkie, ale nie za bardzo słodkie. Do tego teraz wyraźnie czuję ten syrop klonowy, być może po tym czuję go wyraźniej, kiedy skosztowałem tej whisky z odrobiną wody. Troszkę tych przypraw, bardziej odczuwalne są teraz goździki i gałka muszkatałowa. Troszeczkę ostrości tu z przodu, ale naprawdę na minimalnym poziomie. Rewelacyjny dąb. Teraz na finiszu nawet idzie to tak troszeczkę w stronę kawy. Kawa, gorzka czekolada, ale do tego mam jeszcze posmak takiej konfitury czerwono-owocowej, niezbyt słodkiej, plus nieco morskości i suszone owoce. Pięknie, pięknie, jeszcze raz pięknie. Świetny Laphroaig, po prostu świetny Laphroaig. Dobrze, no cenowo to nie jest tania whisky, 147 €. Oczywiście mamy znanego aktora, Willem Dafoe, mamy niezłe reklamy, niezły marketing. Niemniej, jak dla mnie to bardzo dobry Laphroaig. Zrobię może małe porównanie, nie będę zbyt wydziwiał. Porównam go po prostu z dwoma innymi Laphroaigami i zobaczymy, jak będzie z tą 14 na ich tle. Zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem. Zostaliśmy na wyspie Islay, jesteśmy w Laphroaigu. Po mojej prawej stronie 10 jest to Sherry Oak. Mamy tu 10-letniego Laphroaiga, który tak samo jak tutaj, najpierw był w beczkach po bourbonie, potem miał swój finish w Sherry Oloroso. Różnica jest taka, że tutaj mamy 4 lata mniej i 5,7% mniej alkoholu, czyli 10 lat 48% ABV. Zupełnie na prawo mamy 58, niech spojrzę, 58,3% alkoholu, czyli mamy 5% więcej, no prawie 5% więcej, ale również 4 lata mniej. Tutaj mamy klasyczną dziesiątkę Cask Strength, to jest batch 17. Dobrze, nie wiem jak do tego podejdę, ale tak, chciałbym najpierw jednak porównać obie te sherry. Jako że ostatnio i na języku i na nosie miałem tą 14, trochę mnie drażni, wiecie co, że tej 14 nie ma z przodu. Tutaj ja widzę, tutaj 14, a wy widzicie Willem. No dobra, przepraszam, respekt dla pana Willema Dafoe, jak najbardziej. Dobrze, w mojej prawej ręce ta 10, Sherry Oak. No mam wrażenie, że jeszcze mniej torfu, jeszcze mniej dymu. Również tak dużo oloroso. Podobne klimaty co w 14.
ale chyba więcej słodyczy. Nie mam tyle świeżości, nie mam tu takiej kremowości. Robi wrażenie nieco cięższej, bardziej ziemistej. Dobrze, teraz dostałem sam destylat. Bardzo fajnie, morskość. Poczekam, aż nos się przyzwyczai do 10. Dobrze. I teraz w lewej ręce ta 14. O, ja cię smolę. O, pięknie. Więcej torfu, więcej samego Laphroaiga. O ile tutaj ten torf był taki wycofany i oczywiście czułem te Sherry Oloroso i przy jakimś tam obrocie wyczułem ten destylat, to co pierwsze poczułem tutaj właśnie, to, że mam Laphroaiga. Nie tyle, że mam whisky, która miała finish w Oloroso, ten finish tu jest bardzo wyraźny, jest mocny, silny, zarówno tutaj, jak i tutaj, ale tutaj na pierwszym planie wyszedł teraz Laphroaig. O, i pięknie teraz ten torf i dymek. Więcej świeżości, robi wrażenie jaśniejszej, bardziej świeżej. Te owoce tutaj są świeże. Nie są tylko takie ciężkie, ciemne, czerwone. To muszę powiedzieć, ta 14 pachnie w tym momencie jak ta 10, jeszcze dojrzalsza i tak na sterydach. Ale tu jest coś więcej, tu jest coś więcej. Tu jest więcej takich jasnych akcentów. Dobrze, odłożę tą 10. I pójdę teraz zupełnie na prawo do 10 w CS-ie. Pięknie, 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 pięknie. Laphroaig w całej okazałości. Ale tutaj te 58% alkoholu odczuwam w tym momencie na nosie. Czuję nieco ostrości tego alkoholu. Te 58% tutaj nie jest tak dobrze ułożone, jak tutaj te 50, prawie 4. Oczywiście ta whisky jest 4 lata starsza, więc na pewno ma to znaczenie. Oj, piękne klimaty teraz. Takie chlebowe. Taka grzanka. Trochę tych klimatów z piekarni. No tu mam znowu więcej morskości, więcej wanilii, więcej samego destylatu. Tu taki typowy Laphroaig. W bardzo dobrym wydaniu. Ale nie mam tutaj tyle słodyczy, co po lewej stronie. Dobrze, przejdę teraz do tego wypustu, który jest głównym bohaterem dzisiaj. 14, bez wody w mojej prawej ręce. To pachnie, po pierwsze, tak jakby miała tylko 46% ABV. W porównaniu teraz bezpośrednio z tą 10. Oczywiście, tutaj są 4 lata różnicy, to jest dużo, to nie ma o czym mówić. Tu mamy 58,3, tu mamy 53,7. Tu też jest 5% różnicy alkoholu. Nie ma o czym mówić. Ale tutaj na nosie rewelacja.
Chciałbym powiedzieć, że ta 14 pachnie tak, jakbym pomieszał tą 10 z tą 10, ale nie mogę tego powiedzieć. No chyba, że w tym momencie zrobię sobie taki trzeci kieliszek i zrobię sobie takiego blenda i zobaczę, co z tego wyjdzie. Dobra, zaraz wracam. Dobrze, jestem z powrotem. Zrobiłem takiego małego blenda z obydwu dziesiątek. Odmierzyłem równą 50-50. Po prostu nie chciałem tutaj za bardzo kombinować. Nie wiem, może wypadałoby dać więcej Sherry Oloroso. Jesteśmy pomiędzy 48 a 58 ABV, czyli w połowie gdzieś nam około 52-53% ABV. Czyli mamy podobną procentowość jak w tej 14. Mam tutaj również i Sherry i ex-bourbon, tak samo jak tutaj. Jedyna różnica oczywiście, tu mamy 10 lat. No i tego blenda zrobiłem paręnaście, parędziesiąt sekund temu. Ale sprawdzimy, jak będzie. Dobrze, powącham tego blenda. No jest fajnie, bardzo fajnie teraz uwydatnił się torf i dymek i idzie to teraz w taką stronę skórzanych mebli, w stronę tytoniu, cygara, czerwone owoce. Tak troszeczkę brudno się zrobiło. No powiem Wam, pachnie pysznie. Dobrze. Idę do 14. No tutaj czuć te 14 lat. Czuć te 14 lat. Czuć, że ta whisky jest dobrze ułożona, alkohol jest świetnie ukryty, a z drugiej strony jest świetnie intensywna i ma więcej warstw. Jest wielowarstwowa. Mam wrażenie, że tutaj zapachy się trzymają tylko na dole kieliszka. Jak je wącham, to jakbym wąchał wszystko razem. Tutaj znowu mam wrażenie, jak miał kilka warstw i w zależności od tego, jak przyłożę nos, to tą warstwę dostanę jako pierwszą. Jest lżejsza, delikatniejsza, słodsza, bardziej kremowa. Teraz fajnie czuć te lata. Naprawdę piękny Laphroaig. No tutaj absolutnie nie mam tej świeżości, tej kremowości. Bardziej takie piwniczne klimaty. Coś mokrego, taka mokra piwnica, skórzane meble, stary kredens. Klimaty typowe dla Sherry Oloroso i morskość. Dobrze. Tak długo męczę te whisky na nosie. Czas, aby sprawdzić, jak to będzie na języku. Dobra, może zrobię tak, że najpierw skosztuję dziesiątki Sherry Oak. Pięknie, pięknie, pięknie. Ognisko, ognisko nad morzem. Czerwone owoce, karmel, słony karmel. Sporo słonego karmelu. Więcej ogniska, jeszcze więcej ogniska, troszeczkę takie spalone drzewo z ogniska. Świetna whisky, świetna whisky. Dobrze. 14. Jest delikatnie, jest dojrzalej. Ten dąb pięknie na podniebieniu,
również uwydatnił się ten dąb, dojrzały dąb. Czerwone owoce, ale nie są takie nachalne. To jest tutaj super zbalansowane. Naprawdę, tu jest więcej warstw, świetny balans. Mam podobne klimaty, to nie o to chodzi. Te klimaty są podobne. Ale tutaj to jest jakby lepiej ułożone. No mamy tą samą whisky o podobnych klimatach. Ale tutaj jest to świetnie ułożone i jest coś więcej. Tu jest coś więcej. Tu, słuchajcie, to jest mój pierwszy kontakt z tą whisky. Ta whisky dokładnie przed paroma minutami, może paręnaście, nie wiem jak długo trwa film, niech popatrzę. Dobra, parędziesiąt minut temu została otworzona. No ta whisky, no dobra, akurat tą kupiłem nową tydzień temu, no ale tydzień sobie już oddycha. No ta jest ze mną już dłużej, ta sobie już poddychała. Ta nie miała jeszcze tej możliwości, jest to mój pierwszy kontakt z tą whisky, ale tutaj mamy podobne klimaty jak tutaj, plus coś więcej. Jest to świetnie ułożone, świetnie dograne, świetnie poukładane. Tak jakby każdy klocek był na swoim miejscu. Nie wiem, jak ja teraz na te klocki wpadłem. Gdybym nie skosztował tej whisky, powiedziałbym, że to jest super rewelacyjny Laphroaig Sherry, bo to jest rewelacyjny Laphroaig Sherry Oak, ale ten jest lepszy. No dobra, nie będę teraz kosztował lewo, prawo, bo sił mi braknie. Idę zupełnie na prawo. Jako ostatnią whisky w ustach miałem 14, więc przejdę teraz do 10 w CS-ie. Są piękne klimaty. A tak a propos, widziałem w niektórych sklepach online tą 10, batch 17 za 50 parę euro. Bardzo fajnie, dużo wanilii, pudding waniliowy, creme brulee, ale więcej przypraw, ale bardzo przyjemnych. Mam troszeczkę imbiru, troszeczkę pieprzu. Więcej słodu tutaj czuję. Dąb, taniny. Bardzo przyjemne, fajne, ale nie tak dobrze ułożone jak w tej 14. Morskość. Słony karmel. Jest bardziej wytrawnie na finiszu. Ale ogniskowo, fajnie, ogniskowo. No piękny Laphroaig, piękny Laphroaig. 10-letni CS. To jest pewniak, to jest pewniak. A za 50 parę euro, no sorry, to jest must have. Po co wydawać 30 parę euro na zwykłą 10, jak dołożymy 15 euro i mamy CS-a. Teraz takie lekko drożdżowe klimaty, taki świeży chleb i klimaty z piekarni. Plus morskość, plus wanilia. Pięknie, pięknie. Dobrze. Przejdę do tej 14 teraz. Ja cię smola. Teraz mam i tutaj coś z porzeczki. Porzeczka. I teraz nawet pieczone jabłko. Dobrze, teraz orzechy. Czerwone owoce z powrotem. Kurczę, tu jest pięknie, tu jest pięknie. Bez dwóch zdań, bez dwóch zdań. Jak ona się pije, jak ona się pije. Kurczę.
Takie nawet teraz lekkie klimaty śliwkowe. Ja nie wiem, czy te kombinacje teraz to robią. Fajnie teraz, tytoniowo, meble skórzane. Ale jest wyraźnie delikatniej. Jednocześnie intensywnie. Więcej słodyczy, takiej owocowej słodyczy tutaj mam. I ona się pije, jakby miała 46% ABV. Świetnie się pije, po prostu świetnie się pije. A ten dąb tutaj jest rewelacyjny. Oj, dobrze. Ostatnie porównanie dla mnie. No nie było to w planie, a teraz tak spontanicznie. Mam tutaj tego blenda, gdzie zrobiłem mniej więcej 50-50, te dwie dziesiątki razem. No chciałbym tylko chwileczkę uzasadnić, dlaczego zrobiłem tego blenda. Ponieważ mniej więcej mamy teraz tą samą procentowość, co tutaj. I chciałem sprawdzić, jak się ma teraz ta mieszanka do 14, ponieważ te dwie łyski tutaj razem kosztują około 100 euro, a ta kosztuje prawie 150. Tutaj mamy 1,4 litra, a tu mamy 0,7. Jest fajnie, ale jest inaczej. No i teraz ani to dziesiątka CS, ani dziesiątka Sherry Oak, troszeczkę taki mały niewypał. No musiałoby to razem dłużej poleżeć, żeby się przeżarło, no to wtedy byłoby to bardziej miarodajne. Zrobiłem to teraz tak na szybko, na spontana, aby zobaczyć, co będzie, kiedy połączę te dwie łyski, czy otrzymam coś w tym stylu, coś podobnego. Odpowiedź brzmi nie. I nie do końca polecam takiego blenda, to wolę każdą z tych whisky z osobna. Niemniej wrócę do głównego bohatera. Dobrze, ostatni łyk przed podsumowaniem. No pięknie, pięknie, ja cię smolę. To trzeba powąchać. To trzeba powąchać. Jak to się pije, jak to się pije, ja bym spokojnie dał tej whisky więcej niż 14 lat. Nie doczytałem, czy tam były również inne beczki w wettingu. Wiemy, że najmłodsza w tym wettingu miała 14 lat. Rewelacja, rewelacja. Świetnie ułożona whisky. Podsumowując, świetnie ułożona whisky, świetny dąb, świetny Laphroaig, dojrzały Laphroaig. Ten torf, ten dym, troszeczkę taki wycofany. Nie jest tak może intensywny jak po prawej stronie, ale na języku wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że na języku jest bardziej intensywniejszy, jest miękki, jest słodki, jest ogniskowy, jest po prostu rewelacyjny. Jest to bardzo dobry 14-letni Laphroaig, który miał swój finish w Sherry Oloroso. I to Sherry Oloroso odcisnęło się tutaj bardzo wyraźnie. Bardzo wyraźnie tutaj czujemy czerwone owoce, wyraźnie czujemy tutaj suszone owoce, jak i również takie skórzano-tytoniowe klimaty. Ale to wszystko nad brzegiem morza. W letni dzień nad brzegiem morza mamy ognisko, mamy świeże owoce, mamy gdzieś tam coś wędzonego. Moim zdaniem rewelacyjny, świetny Laphroaig. Ale nie jestem osobą obiektywną, ponieważ ja kocham Laphroaiga, kocham tą destylarnię, kocham whisky z tej destylarni. I to jest rewelacyjny, świetny Laphroaig. Świetny aktor, Willem Dafoe i świetny Laphroaig. Jak najbardziej spotkały się dwa wyraziste, mocne charaktery tutaj. Chociaż whisky jest jednocześnie dojrzała, delikatna, intensywna, ale nie ma takich kantów. Tutaj to wszystko jest zbalansowane, jest świetnie ułożone, wszystko gra, wszystko jest według mnie super poukładane.
A weźmy pod uwagę teraz to, że ja tą whisky otworzyłem jakieś 30 minut temu. No cena prawie 150 euro to nie jest mało, ponieważ jestem w stanie kupić 18-letnie whisky, które są tańsze od tej 14. Jasne. Ale czy są lepsze od tej 14? No druga rzecz, ta whisky ma nie tylko 14 lat, ale ma również 54% alkoholu. Dobrze, 53,7, prawie 54% alkoholu. Kupimy 15, kupimy 18, które mają 46, 48, a nawet w przypadku niektórych destylarni, które zrobiły krok do tyłu, sprzedają swoje produkty 15 czy 18-letnie w 40%. No dobrze, to jest zupełnie inny temat, nie na ten film. Niemniej, wracając do tej 14. Nie wiem, być może dlatego widzę Laphroaig, Willem Dafoe Edition, po prostu miałem przed oczami film Pluton. I być może przypisałem, że tak powiem, tej whisky parę cech, kojarząc je, że tak powiem, z tym filmem, ale ona z tym filmem nie ma absolutnie nic wspólnego. To jest delikatna, świetnie ułożona, zbalansowana whisky, która nie ma żadnych kantów, która nie ma pazura. A jeśli mogę powiedzieć, że ma pazura, to po prostu swoją intensywnością, swoją ilością dojrzałego Laphroaiga w Laphroaigu. Jest to świetny Laphroaig, który miał finish w Sherry Oloroso. I nawet jeśli nie jesteś fanem whisky finiszowanych w Sherry Oloroso, a lubisz Laphroaiga, powinieneś tego skosztować. Jestem świadomy tego, że tu jest dużo marketingu. Jestem świadomy tego, że tu jest dużo reklamy. Jestem świadomy również tego, że tu jest nazwisko, za które płacimy. Niemniej, to jest świetny Laphroaig. Świetnie ułożony Laphroaig, który miał swój finish w Sherry Oloroso. Ja osobiście tą whisky polecam, polecam, polecam. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję za to, że komentujecie moje filmy. Dziękuję za wszelkie lajki. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!